Na pierwszy rzut oka patrzysz, mówisz ścigacz. Potem na niego siadasz i mówisz, ej, to jest całkiem wygodne. GSX 8R to motocykl sportowy z charakterem, który rozumie, że masz 30 lat, kredyt na chatę i 2 dzieci na utrzymaniu. Zapraszam na prezentację. Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście na mnie pierwszy raz, to standardowo zachęcamy do subskrypcji, klikania, komentowania, lajkowania. Wiadomo, pozwala nam się to rozwinąć i cały czas tworzyć dla Was nowe kontenty, nowe produkcje. Natomiast jeżeli szukacie swojego pierwszego motocykla, drugiego, trzeciego, piątego, zachęcamy do stawiania swojego kontaktu w formularzu w opisie filmu. Chętnie skontaktujemy się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. Przed Wami Suzuki GSX 8R w limitowanej wersji Kiro. Co znaczy Kiro? Powiemy Wam na końcu tego odcinka. Więc uniwersalny ścigacz. Czy takie sprzęty w ogóle mają prawo istnieć? Czy takie sprzęty w ogóle są możliwe? Wielu klientów pojawia się u nas w salonie i mówi: chciałbym mieć sporta, ale żeby nie kosztował fortuny. Chciałbym mieć motocykl sportowy, ale jest to moja pierwsza maszyna. Chciałbym ścigacza, ale bolą mnie plecy, bolą mnie nadgarstki. Jak połączyć takie potrzeby klientów? Otóż pojawia się nowa kategoria na rynku motocyklowym – ścigaczy uniwersalnych. Wielu producentów zastosowało już ten zabieg i wydaje mi się, że Suzuki tutaj zaproponowało bardzo fajne rozwiązanie, czyli maszyna ze sportowym wyglądem, ze sportowym stylem, ale łącząca cechy motocykla uniwersalnego, motocykla na co dzień. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że jest to motocykl w pełnej owiewce, jest w pełni zabudowany, więc jakby te cechy aerodynamiczne motocykla sportowego jak najbardziej są. Kierownica jest kierownicą, można powiedzieć, leżącą, ale zamontowaną na półce górnej, a nie poniżej jej. Więc pozycja na tym motocyklu może być wyprostowana, dzięki czemu nie leżymy na nadgarstach, nie obciążamy pleców. Powoduje to, że jazda w mieście nie stanowi tutaj dla tego motocykla żadnego problemu. Ale oczywiście, jeżeli chcemy sobie wyskoczyć w weekend na tor, możemy na tym motocyklu się złożyć, opuścić łokcie, ścisnąć motocykl kolanami i zasuwać między winklami, przerzucając go z dużą łatwością z zakrętu w zakręt. Co jest niesamowitym plusem tego motocykla? Plusem jest to, że ten motocykl jest stworzony dla osób, które lubią jeździć szybko, ale również dla osób, które dopiero zaczynają przygodę. Na motocyklach typowo sportowych bardzo często można się wystraszyć, można zaliczyć dzwona, można wylecieć z zakrętu, ponieważ bardzo ciężko jest od razu uzyskać taki fajny poziom sportowej jazdy, żeby w pełni, w 100% panować nad motocyklem. Tutaj mamy silnik, który nie zaskoczy nas mocą, ale daje bardzo fajny moment obrotowy. Jeżeli chodzi o klasyczne ścigacze, czyli najczęściej 4-cylindrowe rzędówki, tam wysokie obroty, tam 6, 8, 10 tysięcy, tam się dopiero zaczyna jazda. I aby tym motocyklem jeździć sportowo, trzeba go faktycznie kręcić wysoko. Tutaj, w tym przypadku, może nie jest to jakaś porywająca moc, mamy tutaj 85 koni mechanicznych, ale są to 2 cylindry w rzędzie o pojemności 776 cm3. Co nam to daje? Daje nam to dużo momentu obrotowego z niskich i ze średnich obrotów, czyli na torze wąskim, na torze ciasnym, mniejszym niż tory typowo sportowe, możemy tym motocyklem jeździć komfortowo, używając niskich, średnich obrotów. Nie musimy od razu jak użytkownicy sportowych sprzętów kręcić pod czerwone pole, kręcić na maksa, tylko możemy fajnie wejść w ten poziom sportowej jazdy przez używanie właśnie całego zakresu obrotów, nie pomijając tego startu, tego dołu. Czyli możemy też sobie wyższymi biegami w te zakręty wchodzić, no i jakby ten tor pokonywać bezpiecznie i te nasze umiejętności sukcesywnie podkręcać. Co do jakby konstrukcji tego motocykla, na pewno łączenie tych cech, dużo osób powie, że jak coś jest do wszystkiego, no to jest do niczego. Natomiast ta uniwersalność na rynku jest teraz coraz bardziej ceniona, ponieważ czy mamy kasę, żeby wydać 100 tysięcy na ścigacza, kolejne wydać 50 tysięcy, żeby go przerobić, co chwilę wydać na opony, tutaj faktycznie bez sponsoringu bądź bogatych rodziców ciężko jest to uzyskać. Ale również chcielibyśmy mieć drugi motocykl, którym będziemy jeździć na co dzień, użytkować go w mieście, pojechać sobie w jakąś niedaleką trasę. Tutaj uniwersalność motocykli po prostu
sprawdza się najlepiej, czyli szukam motocykla, który połączy te cechy. Te cechy w żaden sposób nie będą na 100% w żadnym kierunku. Czyli nie będzie to motocykl 100% turystyczny, nie będzie to naked, który jest świetny w mieście, ani też nie będzie to motocykl 100% torowy. Ale połączenie tych funkcji daje nam złoty środek motocykla, który spełnia się po trochu w każdej z tych dziedzin. Więc uważam, że jest to maszyna bardzo, bardzo uniwersalna. Ale przejdźmy do parametrów i do cech tego motocykla. Oczywiście piec, jest to silnik rzędowy dwucylindrowy, który jest znany z DLA 800, jest znany z S8, no i został zastosowany w wersji sportowej, czyli w naszej 8RC. Jest to chyba recepta na to, żeby dana marka na rynku przetrwała, dana marka na rynku zaproponowała fajną ofertę, czyli stworzenie dobrego silnika o dobrym, dużym momencie obrotowym, o fajnej, przystępnej mocy i zrobienie z niego tak uniwersalnej jednostki, aby można było go zastosować w innych poszczególnych modelach. Te zabiegi stosują teraz wszyscy producenci. Yamaha ze swoją CP2, Honda z silnikiem dwucylindrowym, czy nawet silnikami 1100. Tak samo Suzuki ten silnik zastosował już w swoich 3 modelach i w każdym z tych modeli ten silnik sprawdza się świetnie, ponieważ jest bardzo fajny, przystępny moment obrotowy. Oczywiście dużo osób może narzekać, że trochę mamy tutaj mało mocy, natomiast pamiętajcie o tym, że tutaj używamy trochę innych obrotów, dlatego ta moc nie jest nam aż tak bardzo potrzebna i nie jest w katalogu tak mocno widoczna jak w silnikach 4-cylindrowych, które kręcą się znacznie wyżej. Silnik jest to oczywiście nowoczesna jednostka, można powiedzieć, że bardzo, bardzo uniwersalna. Mamy tutaj fajną elektronikę, która pilnuje nam dozowalności mocy. Oczywiście mamy tutaj elektroniczną przepustnicę Ride-by-Wire, która pozwala nam zastosować tryby jazdy. Mamy tutaj 3 tryby jazdy. Oczywiście kontrola trakcji również jest regulowana, również możemy sobie tą kontrolę trakcji zmieniać. Jeżeli chodzi o elektronikę, standardowo ABS to już jest obowiązkowa cecha praktycznie każdego motocykla. Motocykl ma już w standardzie quick shifter, który działa w górę i w dół, więc przerzucanie biegów bez sprzęgła na torze czy w użytkowaniu codziennym jest bardzo, bardzo ułatwione. To, co Suzuki stosuje w swoich motocyklach, jest to również ten system wspomagania startu, czyli puszczając lekko sprzęgło, motocykl nam troszkę podnosi obroty, powodując łatwiejszy start ze świateł i ograniczając to jakby zdławienie się motocykla. Oczywiście jest tutaj cała reszta elektronicznych gadżetów od Suzuki, czyli możliwość komunikacji z aplikacją, wszystkie te cechy, które są stosowane w aktualnej ofercie Suzuki. Co do podwozia, mamy tutaj ramę stalową i dołączany subframe, który jest z jakby konstrukcji stalowej kratownicowej. Mamy tutaj aluminiowy wahacz. Jeżeli chodzi o zawieszenie tylne i zawieszenie przednie, są to zawieszenia już bardzo zaawansowane, natomiast co do tyłu możemy regulować sobie napięcie wstępne sprężyny. Jeżeli chodzi o zawieszenie przednie, zawieszenie upside down, więc jest to zawieszenie, które bardzo jest cenione jakby przy użytku uniwersalnym, ale i użytku sportowym, natomiast brakuje tutaj niestety regulacji. Oczywiście jakby do jazdy amatorskiej, sportowej sprawdzi się ono bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś by chciał jednak tym pojazdem poruszać się bardziej sportowo, bardziej torowo, no to oczywiście już wchodzą w grę wymiany tych zawieszeń i regulacje już takie bardziej pod swoje kilogramy. Co do hamulcy, oczywiście 2 tarcze z przodu, mamy tutaj zaciski hamulcowe Nissin, które są zamontowane promieniowo, więc jest to też bardzo, bardzo dobra skuteczność hamowania. Jeżeli ktoś chciałby sobie podkręcić te hamulce, oczywiście można zmienić sobie przewody na oplot stalowy. Z tyłu standardowa tarcza hamulcowa i pojedynczy zacisk. Co w tym motocyklu jeszcze znajduje się fajnego? Oczywiście jeżeli chodzi o jego konstrukcję, o jego kształt, widać bardzo ładne przetłoczenia. Jeżeli chodzi o przednią lampę, mamy tutaj zastosowane te 2 soczewki. Wiadomo, jak to działa aktualnie w motoryzacji. Mamy soczewki, które stosowane są w wielu różnych modelach. Te 2 soczewki, które właśnie jedna odpowiada za światło dnia, druga za światło długie. Oczywiście te wloty powietrza, imitacje wlotów powietrza w jakiś sposób mają nawiązywać do GSX-erów, do tych super sportowych motocykli Suzuki właśnie, czyli centralny panel, gdzie była umiejscowiona klasyczna lampa i te wloty powietrza, które były po jej 2 stronach zastosowane.
Więc tutaj jest nawiązanie do tej linii GSX-R. Natomiast oczywiście tutaj ten motocykl, no myślę, że nie możemy go stawiać koło tych GSX-erów 1750 czy GSX-erów 600, ponieważ no jest to motocykl mniej sportowy, bardziej uniwersalny. Ciekawym zabiegiem Suzuki zastosowało w tylnej części, ponieważ ten nasz zadupek nie posiada lampy. Lampa jest umiejscowiona właśnie w tej tylnej części, więc jest to wysunięte, także ten tył jest bardzo krótki, filigranowy. Natomiast to musiało zostać zastosowane z uwagi na homologację, tak żeby zadupek nie kończył się na wysokości połowy tylnego koła, a jednak kończył się jakby zamykając obrys motocykla. Tablica miała być ostatnim elementem motocykla. Co do tej konkretnej wersji, wersja Kiro, czyli wersja w tym pięknym żółtym kolorze, jest to wersja limitowana. I o co tu chodzi z wersją Kiro? Słuchajcie, żyjemy w czasach, gdzie europejski, jak i światowy rynek zalewa fala motocykli chińskich. I to już nie takich śmietników sprzed paru lat, które rozsypywały się po wyjeździe z salonu, tylko takich, których jakość jest już bardzo przyzwoita. Oczywiście też jako pojazdy chińskie są cenowo no, dużą konkurencją dla motocykli typowo japońskich. Jak Japończycy mogą na rynku się wyróżnić? Czym mogą się wyróżnić, aby jednak zachęcić do zakupu swoich produktów? Na pewno tradycją, historią i nawiązaniem do wielu lat produkcji motocykli. I tutaj pojawia się wersja Kiro. Kiro oznacza żółty. W tym żółtym kolorze Suzuki co jakiś czas wypuszczało swoje sportowe motocykle. Ten kolor jest rozpoznawany właśnie jako historia motocykli sportowych Suzuki. I tutaj Suzuki podkreśla swoją japońską produkcję. Tutaj wersja Kiro posiada bardzo ładnie ulokowane jakby japońską flagę. Wersja Kiro również ma w standardzie taki ładny zadupek dla pasażera, który też wyostrza ten sportowy styl tego motocykla. No i uwaga, to co tutaj jakby cenię bardzo w Suzuki, jest to motocykl, który jest produkowany w Japonii. Nie jest to korporacja z Tajlandią, z Indonezją, z krajami azjatyckimi, których koszt produkcji motocykla ma być znacznie niższy. Tutaj Suzuki podkreśla tą swoją japońską tradycję, tą swoją legendę tych japońskich motocykli. I ta wersja Kiro, czyli po japońsku żółty, ma właśnie podkreślać ten ich unikatowy, tradycjonalny styl i w ten sposób chcą się troszeczkę na rynku wyróżnić, produkując wersje limitowane, które mają być w lepszy sposób zapamiętane. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli się pomyliłem, to piszcie w komentarzach. Postaramy się sprostować informacje, które tutaj zawarliśmy w materiale. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie i do następnego odcinka.